Dobór odpowiednich butów do biegania w terenie dla wielu może stanowić wyzwanie. Mnogość technologii, różne rodzaje bieżników, membran i wielu systemów wspomagających mogą sprawić, że zgubimy się w gąszczu modeli, a wybór stanie się bardzo trudny. Wraz z marką Hoka wychodzimy jednak naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Witaj w serii filmów, w których jako fizjoterapeuta i biegacz z wieloletnim stażem przeprowadzę Cię przez cały proces doboru obuwia biegowego w teren. Zapraszam do oglądania. Dobór odpowiedniego obuwia trailowego w kilku punktach znacząco będzie się różnił od tego stosowanego na asfalcie. Jednakże bardzo wiele jest elementów wspólnych. Jeśli chcesz więc dowiedzieć się, jak dobrać amortyzację czy drop buta do masy ciała, zmniejszenia ryzyka kontuzji, koniecznie obejrzyj pierwszy odcinek serii o butach asfaltowych. Tam znajdziesz całą wiedzę dotyczącą podstaw doboru obuwia biegowego. W tym odcinku skupimy się na typowych dla trailu wyzwaniach, które stawia on przed obuwiem. Opowiem o tym, jak dobrać odpowiedni bieżnik, twardość podeszwy, jak rotować obuwiem w zależności od podłoża, a także jak zwiększyć pewność każdego stawianego kroku, by uniknąć np. skręceń stawów skokowych. Zaczniemy od głębokości bieżnika. Głębokość bieżnika to jeden z najważniejszych elementów, który musisz wziąć pod uwagę przy wyborze butów trailowych. Im więcej biegasz w terenie błotnistym, na śniegu czy po miękkiej ściółce leśnej, tym głębszy bieżnik będzie Ci potrzebny. Bieżnik o głębokości powyżej 5 mm bądź 5 mm zapewnia lepszą przyczepność i stabilność, co zmniejsza ryzyko poślizgnięć, upadków, kontuzji związanych z niestabilnością. Badania przeprowadzone przez Journal of Sports Sciences z 2021 roku potwierdzają, że bieżnik o większej głębokości znacząco poprawia trakcję na miękkim i błotnistym podłożu, co redukuje ryzyko niekontrolowanego poślizgu nawet o 30% w porównaniu do butów o płytszym bieżniku. Z kolei, jeśli biegasz po twardych nawierzchniach, na skalistych ścieżkach, szutrach, bądź często zdarzają Ci się przelotówki asfaltowe, lepszym wyborem będą buty z mniejszym bieżnikiem, poniżej 4 mm bądź 4 mm. Płytki bieżnik zwiększa powierzchnię kontaktu stopy z podłożem, co poprawia stabilność oraz efektywność tego biegu. Badanie opublikowane w Footwear Science pokazuje, że biegacze korzystający z butów o płytszym bieżniku na twardszym podłożu odczuwali mniejsze zmęczenie mięśniowe oraz poprawiali swoje czasy na dystansach do 10 km o około 5%, dzięki lepszemu transferowi energii w twardym terenie. Wybór odpowiedniego bieżnika ma także wpływ na ryzyko kontuzji, takich jak skręcenia stawów skokowych, urazy więzadeł czy przeciążenia mięśni i ścięgien. Głębszy bieżnik daje tą większą stabilność w miękkim terenie, co jest kluczowe, jeśli biegasz po tych nierównych bądź nieprzewidywalnych nawierzchniach. Jednak zbyt głęboki bieżnik na twardym podłożu może powodować nieprzewidziane poślizgi i trudności w płynnym przetaczaniu stopy, co z kolei zwiększa ryzyko kontuzji, szczególnie w obrębie stawu skokowego i kolan. Na przykład może to zwiększać ryzyko kontuzji ACL. W badaniu opublikowanym w Sports Biomechanics wykazano, że bieżniki o różnej głębokości wpływają na rozkład sił działających na staw skokowy i kolana. Na przykład bieganie w butach z bardzo agresywnym i głębokim bieżnikiem po twardym terenie prowadziło do zwiększonego obciążenia więzadeł i mięśni stabilizujących staw skokowy, co przyczyniało się do zwiększenia ryzyka przeciążeń i urazów tych okolic. Z kolei dla biegaczy, którzy często biegają po miękkich i błotnistych nawierzchniach, bieżnik o głębszym profilu pozwala na bardziej stabilne lądowanie i mniejsze ryzyko poślizgnięcia. To z kolei redukuje ryzyko przeciążeń mięśniowych, szczególnie mięśni stabilizujących biodra oraz kolana. Przegląd badań w Journal of Applied Biomechanics sugeruje, że biegacze, którzy stosowali buty z odpowiednio dobranym bieżnikiem, rzadziej doświadczali kontuzji przeciążeniowych w porównaniu do tych, którzy używali niewłaściwego obuwia do danej nawierzchni. Praktyczna wskazówka. Pamiętaj, jeśli Twoje trasy często się zmieniają, dobrym rozwiązaniem może być rotacja butów trailowych. Posiadanie różnych par butów z głębszym bieżnikiem na błotniste i miękkie szlaki oraz drugiej pary z płytszym bieżnikiem na twardsze, bardziej przewidywalne ścieżki może znacząco zwiększyć Twoje bezpieczeństwo i komfort podczas biegania. Podsumowując, wybór bieżnika to nie tylko kwestia komfortu, ale również bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka kontuzji.
Głębszy bieżnik ma miękkie podłoże i płytszy na twarde nawierzchnie. To podstawowa zasada, która pomoże Ci biegać zdrowo i bezpiecznie, niezależnie od warunków terenowych. Kolejnym aspektem jest stabilność i twardość podeszwy. To jedne z najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę, zwłaszcza jeżeli masz tendencję do skręceń stawów skokowych. Wybór odpowiedniego obuwia może znacząco zmniejszyć ryzyko tego typu urazów i poprawić Twoje bezpieczeństwo na szlakach. Amortyzacja w butach trailowych to temat pełen niuansów, ponieważ jej wybór zależy od bardzo wielu czynników: długości dystansu, rodzaju terenu, Twojej masy ciała i doświadczenia biegowego. Jeśli planujesz długie dystanse, takie jak ultramaratońskie, większa amortyzacja może być kluczowa, aby zminimalizować zmęczenie mięśni i chronić stawy przed przeciążeniami. Badania opublikowane w Sports Medicine sugerują, że odpowiednia amortyzacja może zmniejszać siły działające na stawy o około 10–15%, co jest szczególnie ważne na tych najdłuższych trasach, gdzie siły kompresyjne mogą prowadzić do tych przeciążeń i kontuzji. Z jednej strony większa amortyzacja sprawia, że bieganie jest bardziej komfortowe, co jest szczególnie istotne dla osób o wyższej masie ciała. Taka amortyzacja działa jak poduszka, zmniejszając siły uderzenia, ten impact działający na kolana, biodra i Twój kręgosłup. Z drugiej strony zbyt miękka podeszwa w trudnym, technicznym terenie może być niebezpieczna, ponieważ zmniejsza stabilność i utrudnia szybkie reakcje stopy na zmieniające się warunki biegania. Badania przeprowadzone przez Journal of Biomechanics wykazały, że biegacze używający bardzo amortyzowanych butów na technicznych trasach częściej doświadczali skręceń stawów skokowych oraz niestabilności, co było związane z brakiem odpowiedniej kontroli i propriocepcji. Z drugiej strony, jeśli mamy do czynienia z długimi, ale szybkimi zbiegami w łatwiejszym terenie, większa amortyzacja może zmniejszyć przeciążenia, szczególnie grupy przedniej mięśni uda, co z kolei zmniejsza ryzyko kurczów tej grupy mięśniowej oraz oszczędza kończyny od skutków bardzo dużego impaktu związanego z tymi powtarzalnymi uderzeniami stóp o podłoże w trakcie zbiegu. Dla kogo więc większa amortyzacja? Osoby o wyższej masie ciała mogą szczególnie skorzystać z większej amortyzacji, która zmniejsza ryzyko kontuzji związanych z przeciążeniem stawów, takich jak ból kolan, czy zespół pasma biodrowo-piszczelowego, czy bóle kręgosłupa. Przegląd literatury w Clinical Journal of Sports Medicine pokazuje, że biegacze z BMI powyżej 25 korzystają z butów o większej amortyzacji, ponieważ właśnie minimalizują one ryzyko przeciążeń, szczególnie podczas biegania na twardym podłożu, jak skały czy żwirowe ścieżki. Biegacze lżejsi i bardziej doświadczeni natomiast mogą preferować mniejszą amortyzację, która zapewnia lepsze czucie podłoża i większą kontrolę. Twardsza podeszwa zwiększa stabilność, ponieważ zmniejsza nadmierną rotację stopy na nierównym podłożu. Badania przeprowadzone przez Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy pokazują, że buty z twardszą podeszwą mogą zmniejszać to ryzyko skręceń stawów skokowych nawet o 25% w porównaniu do obuwia o bardzo miękkiej i elastycznej kontuzji. Dzieje się tak, ponieważ twardsza podeszwa lepiej przenosi siły na mięśnie stabilizujące, a to zmniejsza ryzyko niekontrolowanego zgięcia czy też rotacji stawu. Praktyczne wskazówki dla biegaczy z tendencją do skręceń stawów skokowych. Jeśli masz bogatą historię urazu stawu skokowego, wybierz buty raczej z twardszą podeszwą i lepszą stabilizacją. Oprócz obuwia warto natomiast oczywiście pracować nad wzmocnieniem mięśni stabilizujących i propriocepcją, aby zmniejszyć ryzyko kontuzji. But nie załatwi za Ciebie Twoich braków. Na trasach ultramaratońskich, gdzie biegacze spędzają wiele godzin na nogach, komfort obuwia jest kluczowy. Wybór buta o odpowiednim poziomie amortyzacji może zapobiegać powstawaniu pęcherzy i otarć, co ma szczególne znaczenie dla utrzymania komfortu przez cały bieg. Badania opublikowane w Footwear Science wykazały, że biegacze ultramaratońscy, którzy używali butów z większą amortyzacją, rzadziej doświadczali problemów skórnych oraz tego zmniejszonego komfortu, co znacząco wpływało na ich wyniki. Jak zatem znaleźć balans? Dla biegaczy, którzy biegają w zróżnicowanym terenie, po raz kolejny rotacja butów o różnej amortyzacji może być najlepszym rozwiązaniem. Na długie wybiegania bądź dystanse ultramaratońskie warto wybrać buty z większą amortyzacją, które ochronią Twoje stawy i mięśnie przed nadmiernymi przeciążeniami. Na krótsze, techniczne treningi lepiej sprawdzą się buty z mniejszą amortyzacją, która oferuje lepsze czucie podłoża i większą precyzję ruchu w tym trudnym terenie. Kolejnym tematem bardzo kontrowersyjnym jest płytka karbonowa w trailu. Czy warto jej używać?
Płytka karbonowa w butach do biegów trailowych to temat, który naprawdę wzbudza wiele dyskusji. W przeciwieństwie do biegów na asfalcie, gdzie płytki karbonowe są powszechnie stosowane, aby zwiększyć tą dynamikę i zwrot energii, w biegach trailowych zastosowanie takiej technologii zależy od kilku czynników. Głównie zróżnicowanego terenu i prędkości, z jaką planujesz biegać. Płytka karbonowa może wspierać biegaczy właśnie na tych mniej technicznych, szybszych trasach trailowych. Dzięki niej odbicie staje się bardziej efektywne, co pozwala biegać szybciej przy zmniejszonym wysiłku. I jak już wiemy, badania przeprowadzone w Journal of Applied Physiology wykazały, że biegacze korzystający z butów z płytką karbonową na płaskich i na przykład szutrowych odcinkach uzyskiwali lepszą ekonomię biegu i mogli utrzymać wyższe tempo przez dłuższy czas. Płytka pomaga w tym efektywnym oddawaniu energii, co jest właśnie szczególnie istotne, jeżeli planujemy przelotówki asfaltowe lub długie, proste ścieżki leśne. Jednakże w terenie bardziej technicznym, gdzie dominują korzenie, kamienie, ostre podbiegi oraz zbiegi, płytka karbonowa może mieć swoje ograniczenia. Po pierwsze, sztywność płytki może ograniczać naturalny ruch stopy i adaptację do nierówności podłoża, co zwiększa ryzyko skręceń stawów skokowych. Badania opublikowane w Sports Biomechanics wskazują, że na bardzo technicznych trasach biegacze korzystający z płytki karbonowej doświadczali większego obciążenia stawów skokowych oraz mieli trudności z szybkim dostosowaniem właśnie do tych nierówności terenu. Dla kogo płytka karbonowa w trailu będzie zatem korzystna? Jeżeli jesteś doświadczonym biegaczem, często startujesz na szybszych, mniej technicznych trasach i lubisz maksymalizować swoją efektywność biegu, płytka karbonowa będzie jak najbardziej świetnym wyborem dla Ciebie. Jest szczególnie przydatna w wyścigach takich trailowych, takich bardzo szybkich, gdzie dominują też odcinki płaskie, długie, przelotówki, a kluczowe jest utrzymanie tempa i oszczędzanie tej energii. I tutaj wiadomo z badań naukowych, że biegacze z tym wyższym poziomem zaawansowania osiągają znacznie lepsze wyniki, biegając właśnie w butach z płytką. Czy płytka jest niezbędna? Nie. Karbon nie jest konieczny w biegach trailowych, szczególnie jeśli preferujesz te bardziej techniczne szlaki, gdzie bardziej istotny jest elastyczność buta i możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniającego się terenu. Na takich trasach lepiej sprawdzą się buty bez płytki, które pozwalają stopie lepiej reagować na każde wyzwanie, co zmniejsza ryzyko kontuzji. W terenie o zmiennym profilu, gdzie podłoże często się zmienia, sztywność właśnie tej płytki karbonowej będzie stanowić zwiększone ryzyko urazów przeciążeniowych, właśnie zwłaszcza w obrębie stawów skokowych i kolan. Zmniejsza też ta płytka zdolność stopy do amortyzacji na tym nierównym terenie, co może powodować nadmierne obciążenia stawów. W badaniu opublikowanym w Sports Health zauważono, że biegacze trailowi, którzy korzystają z butów z płytką na trasach pełnych przeszkód, takich jak właśnie korzenie, kamienie, częściej doświadczali mikrourazów oraz przeciążeń ścięgna Achillesa. Podsumowując, wybór butów trailowych z płytką karbonową powinien być przemyślany i dostosowany do specyfiki tras, na których biegasz, trenujesz i startujesz. Jeśli są one bardziej płaskie i szybkie, płytka może być atutem, który pozwoli biegać szybciej. Na technicznych szlakach lepiej sprawdzą się bardziej elastyczne modele obuwia, które dają lepszą kontrolę i zmniejszają ryzyko urazu. Warto więc przetestować te modele w różnych warunkach, aby znaleźć najlepszy balans pomiędzy dynamiką i bezpieczeństwem, a także pamiętać o odpowiednim wzmacnianiu mięśni stabilizujących, aby zmniejszyć ryzyko kontuzji. To tyle w tym pierwszym odcinku i podobnie jak w odcinku o ogólnych zasadach doboru obuwia asfaltowego, pamiętaj, że te zasady są uniwersalne, niezależnie od tego, jak zmieniać się będzie technologia. Jeśli oczywiście dostaniemy jakieś nowe informacje z badań naukowych, zaktualizujemy ten temat w przyszłości. Kieruj się natomiast tymi podstawowymi aspektami wyboru obuwia, łącząc je z tym, co powiedziałem w pierwszym odcinku serii o obuwiu asfaltowym. Czekają nas tutaj też jeszcze 2 odcinki, w których przedstawię Ci odpowiednie modele Hoka do celów treningowych oraz celów startowych bądź szybkich, bardzo szybkich treningów. Jeśli podobał Ci się więc ten odcinek, zasubskrybuj koniecznie kanał. Zostaw też komentarz, w jakich butach Ty najczęściej biegasz, co jest Twoim wyzwaniem, jeżeli chodzi o dobór butów biegowych i do zobaczenia w 2 pozostałych odcinkach serii trailowej.